Takie małe sprawdzenie przed snem, co tu się dzieje. Autopilot intensywnie pracuje, jest słaby wiatr. No, wiatru jest 4, czasem 5 węzłów, płyniemy 1,5 węzła może. W ogóle niesamowite jest to, że nieważne jaka jest faza księżyca, to jest strasznie jasno na oceanie. Nie wiem, czy widać. O, chyba jest jakiś efekt halo, zobaczcie. Tak to się prezentuje, więc tak jak mówię, szaleństwo. Mamy 9 głuptaków na pokładzie, na samym przodzie i sobie płyniemy powolutku. Także ja uciekam w spanko, bo u nas jest już po pierwszej. Witajcie w dniu 7. Dzisiaj płyniemy halsem południowym, czyli na południe. Mamy w miarę czyste niebo, co jest dosyć dziwne, bo wczoraj jak szliśmy spać, to było 100% zachmurzenia. Tam na wschodzie powoli pojawia się słońce, a ptaki się powoli uaktywniają. Mamy ich dzisiaj, nie wiem, 7 chyba? Nie, 9, bo tam jeszcze 2 na dole są, tak więc jest całe stado. Ok, jest godzina 8:20 czasu panamskiego. Zapaliśmy w końcu dobry wiatr. Mamy 8 węzłów, takiego by the window dosyć pełnego, 70 stopni. Mamy dobre warunki i razem z naszą bandą głuptaków płyniemy na południe. Jeszcze taki mały update dotyczący naszej energii. Mamy 43%. Wczorajszy dzień był cały pochmurny. W ogóle nie mieliśmy praktycznie ładowania. Ale dzisiaj słońce zaczyna wschodzić. Jest niebo w miarę czyste i mamy już prawie kilowat ładowania. Ok, właśnie pobiliśmy nowy rekord. Mamy teraz 14 głuptaków i właśnie ląduje 15. 15 głuptaków jednocześnie. Niesamowite. Mamy w końcu piękne słońce. Mam nadzieję, że jeszcze przez kilka godzin, bo tam od wschodu już widać kolejny front się do nas zbliża. Ale na razie mamy słońce, mamy dobre ładowanie i płyniemy dalej na południe. Tak lekko na wschód, ponieważ wiatr się trochę odkręcił, mamy kurs mniej więcej 160-150. Dzisiaj przyszedł czas na odpalenie od solarki. Jak widzicie, nasze filtry są już troszkę brudne. Szczególnie ten lewy, bo to jest 20 po lewej stronie. Tak więc musimy je wymienić na nowe. Tak wyglądają stare filtry, a tak wyglądają nowe. Zaraz je wymienimy. Solarka działa tak, że najpierw woda dochodzi do filtra 20 mikronów. On czyści takie największe zanieczyszczenia. Później idzie do filtra 5 mikronów, który czyści mniejsze zanieczyszczenia. I dopiero później woda idzie do membran, gdzie jest już odseparowana sól. Filtry są nowe. Wyczyściłem też obudowę filtrów. Natomiast możemy iść montować do solarki. Patrzcie jaka różnica. Widzicie? Nowiuteńkie filtry. Pytanie jeszcze, dlaczego one były takie brudne? Otóż dlatego, że przez jakieś 1,5 tygodnia, może trochę dłużej, staliśmy w Colon, w tej takiej zatoce za ostrogami u wejściu kanału panamskiego. No tam było bardzo dużo statków, dużych takich jakichś tankowców, kontenerowców i tak dalej. No i woda była tam bardzo brudna. I używaliśmy tam solarki kilka razy, ponieważ staliśmy tam dłuższy czas. No i te filtry szybko się zrobiły czarne od tej wody. A tutaj nasze głuptaki. Nie wiem ile ich dzisiaj jest, ale dobre paręnaście. Idziemy sprawdzić, co tutaj wkoło się dzieje. Wiatru mamy 4 węzły, płyniemy 3, ale to dlatego, że płyniemy na silniku. Żagle nie za bardzo pracują przy takim wietrze. Idziemy do naszej części pumiej rodziny. Może oni też są pumiarzami. O panie, widzicie to okno? Już nie jesteście rodziną. Dobrze, że odlatujecie, odlatujcie. Smrody. Ocie. A tu jeszcze były. Jeszcze na kotwicy siedzi. Oj, ziomeczki. No tak to nie bawimy się, no co wy? Na Galapagos nas nie wpuszczą przez was. I tak to prezentuje się. Spokój nad spokojami. Że mi się uda z przyczajki nagrać martwiącego się kapitana.
Prawie nie ma deszczu, nie ma tego. Nie ma. Przepraszam, ja tu chcę nagrać, więc proszę być cicho. Ale słuchajcie, zobaczcie jakie piękne w ogóle chmurki się zrobiły. Takie jakby schody, schodki. Przepiękne. Nie, ilość tych głuptaków to jest po prostu już... Nie wiem, co tu się dzieje. O, kolejny. Rany. No, ale my tutaj nie po to, tylko po te schodki. Piękne, piękne. No, uciekaj mi stąd. Cześć kochani, Witajcie. witajcie pumiarze i morska wielka pumia rodzino. Słuchajcie, przejdziemy szybciutko do dystansów. Pokonane 662, więc straszna lipa. Przed nami 907. Lipa po prostu taka, że no wiatru praktycznie nie ma. Tak jak widzicie po oceanie, żadnej praktycznie fali, głuptaków coraz więcej. I taka to jest sytuacja, więc jeszcze jest 900 km. No niestety. Dzisiaj mamy przynajmniej dobre ładowanie, ponieważ przez większość dnia było słońce, tak więc wyprodukowaliśmy całe zbiorniki, znaczy w sumie mamy dwa pełne zbiorniki wody i mamy baterię na poziomie chyba 70% obecnie. Przejdziemy teraz do naszej ulubionej części, czyli do waszych pytanek. Pierwsze pytanie od Doris782. Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego nie można mieć trimaranu, który ma dwa silniki. Nawet jak mamy jeden silnik, dlaczego nie ma rozprowadzenia na zewnętrzne pływaki poprzez hydraulikę na śruby? Strasznie mnie to interesuje i co wy na to? Ja myślę, że tu jest kilka czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że trimarany są tak projektowane, iż one pływają w takim lekkim przechyle i często podczas płynięcia ten pływak nawietrzny jest nad powierzchnią wody, czy też ledwo tak ma niewielki kontakt z wodą i ten silnik byłby po prostu no, troszkę tak na styku z tą wodą, nie byłby w pełni zanurzony i nie mógłby efektywnie pracować. Drugi czynnik jest taki, może producenta trzeba się zapytać, ale też chyba kwestia oszczędności, tak? Danie dwóch silników też by zwiększyło jakby jego cenę, a jeżeli chodzi o rozprowadzenie, jeżeli chodzi na przykład o rozprowadzenie pojedynczego silnika na te pływaki na zewnątrz, no to jest bardzo problematyczne, ponieważ musimy pamiętać, że tu mamy do czynienia z dużą mocą, to jest kilkadziesiąt, czasem około 100 koni mechanicznych i rozprowadzenie takiej mocy hydraulicznie, no to byłoby bardzo, bardzo problematyczne i strasznie by skomplikowało układ, bo hydraulika nie jest do przenoszenia dużej mocy, tak? I myślę, że to jest chyba takim głównym powodem. Nawet jeżeli byśmy mieli jeden silnik i jakoś rozprowadzili ten napęd za pomocą przewodów hydraulicznych, to w przypadku awarii silnika i tak wszystko pada. Też mi się wydaje, że te pływaki po bokach, one mają być lekkie, no bo właśnie taka jest cecha tych trimaranów, że no mają być lekkie, lekko unoszą się nad wodą i generalnie to powoduje ich jeszcze lepszą wydajność i szybkość. I gdyby teraz wstawić tą całą hydraulikę, na przykład, nie wiem, pompę hydrauliczną, jakieś przewody hydrauliczne i tak dalej, no to strasznie byśmy też obciążyli te pływaki. Dobrze. Nie. No tak mi się wydaje, nie? Tak na logikę, że po prostu hydraulika wydaje mi się takim dość ciężkim zagadnieniem, szczególnie na trimaran, gdzie mamy odciążać, żeby jak najlepiej właśnie wydobyć tą całą wydajność i szybkość na wodzie, no bo z tego one głównie słyną. Wydaje mi się, że cały ten osprzęt hydrauliczny miałby strasznie przekichane w takim środowisku morskim. Nie wiem, jakby sobie poradził z solą. Pewnie by zaprojektowano to jakoś w odpowiedni sposób. Mogłoby to być duże problemy, bo gdyby sól dostała się właśnie do całej tej hydrauliki... No wszystko trzeba było na inoksie zrobić. Co? Na inoksie. Nie na cynku. To po prostu no, byłaby straszna maniana, nie? No, wydaje mi się, że cały ten system hydrauliczny jest bardzo narażony na wiele różnych czynników wodnych, morskich. A myślę, że tutaj chyba dużym takim istotnym czynnikiem to jest ekonomia, nie? Najprościej zrobić jeden silnik, jest to najtańsze, tak? Można robić jakieś systemy, rozprowadzanie, tak, ale to wtedy no, będzie to już dużo droższe i jak będzie cena ich, to będzie dużo wyższa. Ile ich jest tutaj? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 na jednym dziobie. No a na drugim jeszcze masz 6 chyba, tak? 6? Chyba 6, tak mi się wydaje. Raz,
Nie, 5, przepraszam, 5, okej. 5. O, Rajuśku, właśnie. mamy trochę tych załogantów na A gapę. do rekordu porannego, gdzie mieliśmy 15, to i tak jeszcze trochę zostało. Naprawdę bardzo dużo załogi na gapę. I niestety one nie są sympatyczne, bo zostawiają straszny smród po sobie i straszny brud. I aż się wymiotować chce. Sympatyczne są, tylko nie są do końca, nie potrafią jakby Zachować kultury osobistej no nie w ma. ogóle weź w ogóle. O. Tak więc no taka sytuacja, jeżeli chodzi o silniki w trimaranie. Myślę, że tu można byłoby się jeszcze trochę porozwodzić na ten temat, powymieniać różne rzeczy, ale to tak na szybko, co nam przyszło do głowy. Mam taki pomysł, jakby to można było tanio zrobić. Po prostu zamontować 2 silniki zaburtowe. Poza tym silnikiem, który jest centralnym, takim stacjonarnym, zamontować 2 małe zaburtowe, na przykład W sensie 20... z takim longshaftem. Tak, longshaftem, dokładnie. Takie powiedzmy 20-konne na każdy pływak i to już by było wystarczające. Do manewrowania w marynie 20 koni na pływach to byłoby w zupełności ok. A wtedy jakbyś z tymi sterował? Te silniki występują w wersjach takich z linką, na przykład jak masz konsolę w pontonie, No. nie? No. No to też nie siedzisz przy No silniku, tak. tylko masz wszystko oddelegowane do miejsca z konsolą, nie? I tak samo tam też możesz oddelegować, nie ma problemu, bo są nawet, powiem wam, są takie jachty, nie są to produkcyjne jachty, bardziej takie customowe, własnoręcznie robione, że ludzie zamiast na przykład stacjonarnych takich DSD wstawiają właśnie silniki zaburtowe. Nasz kolega tak zrobił, Łukasz, w katamaranie swoim. To jest akurat katamaran typu Waram, marki Waram. On go sam zbudował i ma właśnie 2 silniki zaburtowe na pływakach i myślę, że dobrze mu to się sprawdza. Do manewrowania, czy No myślę, że tak. da No się to ale zrobić, nie? jednak większość tych żeglarskich trimaranów ma jeden silnik, ale tak ogólnie to te takie większe trimarany, na przykład nie wiem, już takie bardziej pasażerskie, no to już mają po 2 silniki, ewentualnie mają w 2 kadłubach zewnętrznych, albo po prostu 2 silniki w tym wewnętrznym, w środkowym kadłubie. Tak mają to rozwiązania. A jak tak podpatrzyłam w różnych portach i tak dalej, Na to promach takich. na promach No, takich mhm, bardziej, no tak. wycieczkowych czy coś, no to tak Dokładnie. to wygląda, więc można byłoby to jakoś pewnie Czy on zrobił kupę teraz? Być może. Kolejne pytanie od Mirek Szymaniak R3i. Witam, oglądam Was od niedawna, bardzo podobają mi się Wasze relacje. Zawsze zastanawiałem się, czy na jachcie są jakieś odgromniki i czy zdarzyło się Wam, że uderzył Wasz jacht kiedyś piorun i co w takiej sytuacji dzieje się z jachtem i załogą? Czy jest bezpieczne? Pozdrawiamy serdecznie, Panie Mirko. Odkąd żyjemy na Siekugarze, nigdy nam się nie zdarzyło, żeby trafił w nas piorun. Odpukać niemalowany, każdy kto tam ma to teraz puka. Ale teraz się dowiedziałam w sumie od staruszka, że ponoć w nasz jacht przed zakupem uderzył piorun. Tu możesz powiedzieć coś więcej. Tak, zanim kupiliśmy ten jacht, to przeprowadziliśmy taki survey, czyli takie badanie techniczne przez... Nie był taki formalny inspektor, ale to był gościu, który się specjalizował właśnie w badaniu stanu jachtów. To był akurat Chorwat, bo ten jacht był w Chorwacji wtedy. Tak więc bardzo zresztą rzetelny, bardzo, bardzo zadowolony jestem z jego raportu. No i jednym z takich elementów, jednym z elementów tego badania było wspięcie się jego na maszt. Sam go nawet ściągałem na ten maszt, za pomocą chyba, z tego co pamiętam, V-grota. I po wejściu na maszt powiedział, że antena jest jakby, nie pamiętam, to było nadpalona, czy jakoś stopiona, coś takiego i powiedział, że to piorun, po prostu piorun uderzył. Jakiś niewielki piorun, to nie był jakiś mocny piorun, ale tą antenę trzeba było wymienić i tak to było jedno uszkodzenie, nie? Natomiast jeżeli to byłby jakiś duży piorun, no to wtedy Kaplica. wyrządza olbrzymie uszkodzenia, zniszczenia, bo taką sytuację miał, jak dobrze pamiętam, Michał Czujko. To jest też taki znany youtuber, on prowadzi rejsy. Też? Powiedział Znaczy też też. znany youtuber. Tak, jak Morska Huma. Tak. Ostatnio w ogóle miał sytuację, że wypadł nam jego jacht, jego katamaran został wyrzucony na plażę. Gdzieś tam w okolicy. ale przejdźmy do tego piorunu. Zaatakowały gorki. A to było chyba rok temu, też w Chorwacji nawet. Trafił jego katamaran piorun, kiedy on stał na postoju gdzieś tam. Nie był podczas rejsu, tylko stał gdzieś tam w Marnie. Trafił piorun taki znaczy dużo silniejszy. I tam duże zniszczenia wyrządził. Z tego co pamiętam, naprawa chyba kosztowała 100 000 euro, czy jakoś tak. No więc Bardzo duża widzicie, kwota, nie? koszta są Cała elektronika, można powiedzieć, trzeba było niemożliwe. wymieniać. Bardzo Więc przykre. jest to poważne. A odnośnie odgromników, no to jak widzicie, piorun jeżeli uderza, to przeważnie uderza w maszt, bo maszt jest najwyższym punktem, jest cały, znaczy nie ze stali, ale z metalu, czyli dobrze przewodzi prąd. No i masztem ten piorun idzie do dołu
Może też wantami pójść, bo też wanty, są melinowanie stałe, wanty, sztaki. No i to wszystko prowadzi do dna kadłuba, tak? Czyli ten ładunek przechodzi jakimiś różnymi, no jest to po prostu połączone przewodami jakimiś do anody w dnie. Natomiast teoretycznie ten piorun znajduje drogę, żeby dojść do dna, natomiast wiadomo, że jeżeli piorun jest bardzo mocny, to i tak nic nie da, zostaną wyrządzone zniszczenia, tak? A co z załogą? Tak, jeżeli piorun jest niezbyt mocny, no to nic się nie powinno stać, ponieważ laminat, czyli materiał, z którego zbudowany jest jacht, większość jachtów, no to nie przewozi prądu. Tak więc załoga jest jak raczej izolowana od tego ładunku. Ale oczywiście, jeżeli piorun jest bardzo duży, mocny, no to jest, on już nie przechodzi jakby przewodnikami, tylko przechodzi, jonizuje powietrze tak mocno, że przechodzi przez powietrze, tak? I tu mogą być takie potężne zniszczenia i promień rażenia, że nawet jeżeli ktoś nie dotyka niczego metalowego, to i tak może zostać porażony i może się to bardzo źle skończyć, nie? Więc jeżeli piorun jest silny, Boże, to jaki myślę, że biały. żadna... Tak, jakiś No. nowy gatunek. Jeżeli piorun jest mocny, to żadna instalacja odgramnikowa tutaj nie pomoże. Kolejne pytanie od Ewa Wróblewska 5595. Pozdrowionka dla dzielnych pum morskich. Pozdrawiamy. Moje pytanie, czy w przypadku problemu z ładowaniem baterii macie możliwość ugotowania obiadu na gazie, pomyślnych wiatrów? Bardzo dziękujemy Pani Ewo. Tak, oczywiście mamy kuchenkę gazową, która ma 3 palniki i możemy sobie spokojnie z niej korzystać. W sumie odkąd wymieniliśmy baterie z kwasowych na jonowe, to ani razu praktycznie nie używaliśmy kuchenki gazowej, cały czas wspomagamy się indukcją i jest bardzo dobrze. No może rzeczywiście w przypadku ostatnich dni, gdzie było ładowanie bardzo słabe, to już tak wstępnie myślałam, czy nie zacząć korzystać z tej kuchenki gazowej, ale się obyło, bo dzisiaj mieliśmy naprawdę fajne ładowanie, więc oby tak dalej. I gdyby zaszła taka potrzeba, to mamy gaz. Mamy nawet 2 butle gazowe, pełne. To chyba 6 litrów łącznie, tak? Tak, każda Kilo. ma 3 kilo. To jest Czyli 6 kilo. kg gazu mamy. Tak, ale na razie są pełne, bo tak jak mówię, praktycznie w ogóle nie korzystamy. Kolejne pytanie od Anna Anulkuła, od pani Ani. Pytanie, czy pierwsza była ksywka morska Puma dla Moniki i od tego nazwa jachtu, czy odwrotnie? To już mój poranny rytuał, żeby zobaczyć, co tam u Was. Pozdrawiam i życzę pomyślnych wiatrów. Ania. Serdecznie pozdrawiamy Anię. Bardzo nam miło, że nas oglądasz. Co do ksywki, to najpierw była Puma, w ogóle Puma, taka lądowa Puma. Miałam taką ksywkę wśród bliższych znajomych i tak po prostu to się zaczęło. Więc w momencie, kiedy zakupiliśmy jacht, no to wcześniej ten jacht nazywał się Katarzys. Mi się bardzo nie podobała ta nazwa, mimo że jest to piękne, takie oczyszczające, ale nie podobała mi się ta nazwa. Miałam jakąś taką intuicję, że to źle wróży i chcę tabula rasa, czysta karta, nie chcę mieć nic wspólnego z tą nazwą i po prostu poprosiłam staruszkę, czy możemy zmienić na moją wymyśloną nazwę. I stąd się wzięła właśnie Morska Puma, Sikugarek i myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bardzo mi się podoba ta nazwa i zaczęliśmy od nowa, tak, z czystą jakby kartą. Dokładnie tak. Kolejne pytanie od Papa Whisky 666. Jeszcze jedno katastroficzne pytanko. Macie uzgodniony manewr MOP? Jaki? Jedyne praktyczne, czyli żagle luz i silnik, czy na żaglach? Ten, kto nie wie, to manewr MOP, no to jest manewr w przypadku, gdy człowiek wypadnie za burtę. No i generalnie nie mieliśmy żadnego umówionego takiego manewru, co uważam w sumie, że to jest trochę głupie, ale chyba na tyle sobie ufamy, że nie musimy chyba przedyskutowywać, jak to ogarnąć. Rzeczywiście jak przyjeżdża do nas załoga, no to zawsze jest takie krótkie, godzinne szkolenie na temat bezpieczeństwa, jak się obsługuje radio, jak się obsługuje e-pirba i takie tam, że tak powiem, bardziej bezpieczne szkolenie się odbywa, ale my tak między sobą to raczej nie. No, teraz sobie tak rozmawialiśmy, co byśmy zrobili, no to okazało się, że zrobilibyśmy dobrze, tak? Gdyby teraz na przykład staruszek wypadł za burtę, no bo teraz tak, płyniemy, znaczy w ogóle nie płyniemy praktycznie, jesteśmy bez żagli, nie mamy silnika, stan wody, zafalowania praktycznie zero, więc to może nawet staruszek sam by sobie dopłynął do tego jachtu, no bo tak jak mówię, stoimy, tak? Jedyne co nas pcha to ewentualnie jakiś tam prąd oceaniczny, ale w przypadku gdybyśmy gdzieś tam płynęli na żaglach, no i staruszek by wypadł, no to oczywiście silniki włączam i zawracam, żagle bardziej luz, tak jak napisałeś i go szukam, tak?
mam nadzieję, że byłby jakby w moim zasięgu oczu, że to nie stałoby się na przykład w nocy, kiedy bym wstała po kilku godzinach snu i się by okazało, że staruszka nie ma. Wtedy inna sytuacja, wtedy bym po prostu zrzuciła pewnie żagle, zawróciła na silnikach i płynęła tym trakiem, który mamy naznaczony na ploterze, bo teraz cały czas jak płyniemy, to robi się taki ślad, którym my płyniemy, no to mniej więcej bym się trzymałabym się tego szlaku, no i oczywiście od razu bym pobiegła pod pokład i nadała sygnał Mayday, że po prostu jest człowiek za burtą i teraz wszystkie jednostki w koło szukamy, no bo to nie są żarty, nie? Problem jest tylko taki, że w Proniu chyba 100 mil nie ma ani jednej jednostki. No taki mały problem. No nie wiem, może by jakieś Znaczy, służby ratownicze, jakieś helikoptery, nie wiem. Tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, szczególnie jeżeli to się odbędzie w nocy, jeżeli zobaczysz, że ktoś wypada w danym momencie. Ale to- jesteś świadkiem, czy przychodzisz po kilku godzinach? Nie. Jeżeli widzisz na przykład, że ktoś wypada, jest Okej. noc, no to pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to Światło. na ploterze A, okej. albo rzucić się, jeżeli masz pławę taką świetlną, to tak. Tak. Albo na ploterze, albo dwie rzeczy zrobić. Jest taki po prostu przycisk, albo taka opcja man overboard, czyli ploter zaznacza miejsce, w którym to było i widzisz, że cały czas wiesz, trzymasz się tego miejsca, nie? No i też właśnie dobrze mieć gdzieś przy sterze. My mieliśmy taką pławę, gdzie w momencie, kiedy wrzuca się ją do wody, to ona unosi się i wydaje taki sygnał świetny i to też byłoby super. Wiecie, różnie bywa. Teraz każdy jest mądry, tak sobie siedzimy spokojnie, ale w momencie, kiedy wypadnie człowiek, a nie daj Boże, byłaby taka sytuacja, że obudziłabym się kilka godzin, na przykład po wypadnięciu staruszka, no to jest niesamowita pewnie panika i szanse znalezienia po kilku godzinach, no nie powiem, że równają się zero, ale jest to bliskie prawie że niemożliwemu, tak? Jeszcze mając nadzieję, że nic nie pożarło staruszka, jakieś rakiny czy inne rzeczy. No to są bardzo trudne historie i miejmy nadzieję, że takie coś się nie zdarzy, a można temu bardzo łatwo zapobiegać. Wystarczy po prostu się zapinać, kiedy szczególnie wychodzisz sam, jest noc czy dzień, trudne warunki, no to miej przy sobie tą kamizelkę, tą klamrę, zapnij się, a szczególnie jak jesteś sam, tak, no bo zdarzają się, że ludzie płyną gdzieś sami, samotne rejsy i też była taka historia, gdzie człowiek wypadł właśnie, łowił ryby i miał taką dobrą pasce, że kilka razy rzucał tę wędkę, no ale którymś razem po prostu wypadł i kilka dni bodajże dryfował gdzieś tam do wybrzeży, to było chyba gdzieś do Panamy, tam gdzieś dryfował, coś Gdzieś takiego. Niedaleko, no. Tak, to była taka historia, możecie sobie poczytać. Ja szczerze mówiąc, jak to oglądałam, to cały czas miałam gęsią skórkę, że on w ogóle to przetrwał, jeszcze szczególnie kiedy opowiadał, że po prostu o jego ciało nocą ocierały się jakieś stworzenia, jakieś rekiny. Ja w ogóle panika level 1000, nie dałabym rady czegoś takiego chyba przeżyć. No wiadomo, może też inaczej, jak instynkt działa. No straszne historie, więc można mieć wszystko ładnie rozpisane, ale w praktyce zawsze wygląda to pewnie nieco inaczej. Ale dąży się do jednego, żeby uratować komuś życie. My mamy taką sytuację, iż na katamaranie naszym w kokpicie, no nie wypadniesz raczej z kokpitu, tak? Bo tu jest wszystko ogrodzone, jesteś jakby kokpit jest zamknięty i póki jesteś w kokpicie, jesteś bezpieczny. Natomiast jeżeli już gdzieś wychodzimy poza kokpit, no to w nocy obligatoryjnie mamy taką linę. To jest taki nasz patent, taka lina o długości, nie wiem, może 8-10 metrów. Jest taką pętlą, że zakładasz ją, przypinasz się do tej liny i nawet gdybyś wypadł, to ta lina będzie się trzymać, że będzie ściągnąć za jachtem, tak więc po tej linie możesz się wspiąć do jachtu i wyjść po prostu z powrotem wejść na jacht. Natomiast w ciągu dnia, no to często wychodzimy, jeżeli są dwie osoby i druga osoba widzi, że ta pierwsza wychodzi, no to nie przepinamy się, no bo jeżeli ktoś by wypadł nawet, no to ta druga osoba po prostu zawróci jacht, zatrzyma i ta druga osoba i wtedy no ten, kto wypadnie, będzie jeżeli mógł chodzi wrócić. o wypadnięcie człowieka, w naszym przypadku jest to kilka wersji, tak? Albo robi się to przy świadkach, albo w nocy, kiedy nikogo po prostu nie ma, jak druga osoba śpi. No jest różnych dużo wersji. Myślę, że byśmy sobie poradzili. Kwestia, czy byśmy się znaleźli, no to jest inna kwestia. Też ostatnio widziałam w rolce na Instagramie bardzo fajny patent, że gościu płynąc sam gdzieś chyba przez Atlantyk wyrzucił za burtę chyba z 20 metrów liny, która luźno po prostu płynęła za nim. No i póki nie używacie silnika, płyniecie na żaglach, to myślę, że to jest super opcja, bo w momencie, kiedy, no nie daj Boże, wypadnięcie, nie jesteście zapięci, bo zapomnieliście z rana zrobić to rutynowo, no to w momencie, kiedy jeszcze wypadniecie, macie kilka tych sekund, żeby się złapać tej liny.
na szybko się przywiązać, bo po prostu owiązać wokół ręki, jeszcze się ciągnąć za tym jachtem. To też jest super opcja i też bym chyba z tego skorzystała, gdybym płynęła samotnie, bo to też jest taka no rezerwowa opcja, nie? Dokładnie. Dobra, przejdźmy już dalej, bo już powiem, trochę się zestresowałam tym wypadnięciem. No tak jak mówię, miejmy nadzieję, że takie coś nigdy nam się nie przytrafi. Jak powiem jeszcze ostatnie rozwiązanie, jakie też jest, nie mamy tego, ale wiem, że jest coś takiego, są takie opaski na rękę, powiązane z autopilotem, że szczególnie dla żeglarzy samotnych, jeżeli wypadniesz i ta opaska jakby razem z tobą wypadnie, to autopilot nagle zmienia kurs, w sensie maksymalnie skręca ster na jedną Naprawdę? stronę, tak. Pierwszy raz I słyszę. łódka jakby wtedy no prawie że dryfuje, tak? Gdzieś tam takim, ty możesz do niej dopłynąć i jest coś takiego, natomiast Pierwszy raz o czymś takim tak. słyszę. Widziałem to kiedyś, ale no nie mamy tego, rzadko No myślę, że widzicie, to się technologia jest naprawdę niesamowita. Warto może No. zainwestować w coś takiego, bo no, bezpieczeństwo przede wszystkim. Chociaż powiem wam szczerze, że tak jak chodzimy sobie po pokładzie, tak za dnia gdzieś dziób, rufa i tak dalej, czy na te kilka lat, które spędziliśmy na jachcie, to jeszcze nie zdarzyło się, naprawdę w różnych warunkach, nie zdarzyło się, żebyśmy wypadli. Więc oby tak było jak najdłużej, żeby takich sytuacji nie było. Wiadomo, czasem możecie po prostu zwykła rutyna zwieść na manowce, ale no jak na razie jest ok. Kolejne pytanie od GOK 1978. Dziękuję za kolejną relację. Czy czytacie jakieś książki? Ja obecnie czytam taki atlas zwierząt z Galapagos, ssaki, gady, ptaki i inne, więc to mnie tak bardziej pochłania i czytam i przeglądam zdjęcia. Co do samych książek, to przyznam szczerze, że nie, że oboje nie czytamy za wiele. Bardziej czytamy jakieś takie newsy, co się dzieje na przykład w Polsce, albo nie wiem, jak są fajne warunki spokojne, to przeglądamy YouTube'a, oglądając różne jakieś informacje ze świata. Jakoś bardziej tak, ale jeżeli chodzi o same książki, dużym problemem jest to, że nie ma za dużo miejsca na papierowe książki, a ja kocham, jestem wielką fanką papierowych książek. Sam zapach tych książek jest dla mnie taki Mam bardzo dużo książek na tablecie, ale czytanie z takiej cyfrowej wersji no już nie jest takie fajne, szczególnie kiedy sobie płyniemy tak jak teraz, to ja unikam ekranów, nie lubię, mdli mnie i po prostu no też dlatego nie. Mam kilka papierowych książek, ale po prostu jakoś nie wiem, no nie czytamy, no przyznam szczerze, nie czytamy. Też mam kilka książek wziąłem na podróż, ale nie miałem nawet okazji ich przeczytać jeszcze. Myślę, że też jest na jachcie bardzo dużo rzeczy do zrobienia, na przykład Tak, kiedy masz wybór poczytania książki, a zrobienia czegoś innego, no to wiadomo, zrobisz coś innego. No. ludzie myślą, że taki rejs to jest tak naprawdę Wycieczka, siedzisz i nie masz co wakacje. robić. To jest praca full time, bezpłatna, bez urlopu i z nadgodzinami często. Kiedyś Tak jak więc to jest- byłam na chwilę w Polsce, to usłyszałam od mojej bliskiej osoby z rodziny, jak powiedział, no czym to jesteś taka zmęczona, jak masz wakacje od wakacji. No nie, to nie są wakacje, no naprawdę nie są to wakacje i myślę, że każdy żeglarz żyjący dłużej na łódce, to podobnie jak my, stwierdzi, że to nie są żadne wakacje. A że to jest tak, gdybyśmy sobie żyli na jachcie gdzieś tam w Chorwacji, sobie pływali z wyspy do wyspy, tam stali na kotwicy kilka dni, później znowu płynęli na drugą wyspę, to pewnie mielibyśmy sporo czasu, nie? Ale tutaj jak płyniesz w rejs dookoła świata, to musisz cały czas coś robić, tu jakiś serwis jachtu, tutaj ostatnio kanał panamski, tu wizyta na Galapagos, No, też dużo wymagało tego jest. dużo tam wymiany Tak. maili, przygotowań i tak dalej. To jest naprawdę, no i musisz cały czas się posuwać do przodu, nie? To nie jest tak, że sobie stoisz, postoimy sobie tutaj teraz dwa tygodnie. Nie, to musisz cały czas, bo to masz okna pogodowe, masz sezony jakieś, w których możesz pływać. My już tak naprawdę dlatego tak wolno płyniemy, bo się trochę spóźniliśmy niestety. Te wiatry już w maju się zaczęły odkręcać w drugą stronę. Są wiatry słabe i często pod wiatr. Tak więc to nie jest tak, że rejs dookoła świata to jest wakacje. Nie. To nie. No niestety nie. Może inne wyobrażenie ma wiele ludzi, ale no nie. Szczególnie kiedy no, jesteś właścicielem jachtu i starasz się robić wszystko tak, żeby było dobrze, solidnie. Musisz pilnować wielu rzeczy, o wielu rzeczach pamiętać. To jest trochę jak takie, nie wiem, mam wrażenie, prowadzenie dobrze prosperującej firmy. No cały czas musisz o czymś pamiętać, pilnować. No Starusz, że coś na ten temat wie? Monika też. Nie no, prowadzisz firmę, to też jest tak inaczej. Ale no właśnie tak jak mówię, no. Ja oczywiście staram się jak najbardziej uczestniczyć w życiu takim, nie tylko tym fajnym, czyli takim
zwiedzaniu, ale też w każdych pracach, czy naprawianiu, czy formalnościach staram się zawsze pomagać, ewentualnie odciążać. Też lubię takie rzeczy, no. Uczę się po prostu dużo rzeczy. Monika bardzo dużo pomagała, szczególnie jak byliśmy na Boatyardzie. Bardzo doglądała, nadzorowała tych A, pracowników. pracowników Boatyardu. No powiem szczerze, Mówiła, że tak. tu popraw, tam zrób, to. Tak, no pilnowałam ich, bo po prostu wiecie co, już byłam zdenerwowana, jeszcze nie Przejęła rolę pokazał Esaila. się tam, tak, bo był nasz menadżer Esail, ale on totalnie się nie nadawał, nie polecamy w ogóle tego człowieka, mimo że był mniej więcej w moim wieku i to ja też nie mówię, że każda młoda osoba się nie nadaje, po prostu on się nie nadawał, naprawdę totalnie niekompetentny. No i właśnie takie osoby w młodym wieku pokazują, robią jakieś takie, jak to się mówi, stereotypy, że po prostu młoda osoba nie powinna być na stanowisku. Strasznie jest to przykre i godzące w moje serce. Ale no ten człowiek się w ogóle nie nadawał i po prostu musiałam przejąć po części jego rolę i jeżdżąc na boatyard, no po prostu pokazywałam pracownikom i mówiłam, tłumaczyłam, przy okazji też szlifowałam swój hiszpański, co poprawić, co zrobić. Tyle, nie było to oczywiście tak jak kapo, nie, że stałam z pędzlem, maluj tutaj, tylko to wiecie, no delikatnie, spokojnie. Po prostu też szanowałam ich pod tym względem, że jest strasznie gorąco, że mają swoje jakieś tam przerwy i tak dalej. Chociaż czasem było to bardzo, bardzo irytujące dla nas obojga, kiedy na przykład jest robota do zrobienia, oni już od 14 pod łódką oglądają rolki, bo oni o 16 kończą pracę i oni przez 2 godziny teraz już nic nie będą robić. No było to takie bardzo kłócące się z polskim myśleniem. Pytanie od Goga, czy na obecnym etapie korzystacie z Locji? Tak, no to Locja to są takie właśnie zbiór informacji na temat danego akwenu, na temat właśnie portów, kotwicowisk i tak dalej. Oczywiście mamy na przykład Locję Morza Śródziemnego, tak? No teraz nie jesteśmy na Morzu Śródziemnym, tylko że te informacje zawarte w Locji często są, no Locja na przykład została wydana 15 lat temu, tak? No to już są dużo z nich jest nieaktualne. Natomiast myślę, że dużo lepszym wyborem jest tak zwana Locja elektroniczna, czyli takie na przykład aplikacje jak Navili, takie na przykład informacje jak możecie zobaczyć na mapie Navionixa i tam macie na bieżące informacje, na bieżąco aktualizowane. Tam jest na Navili jest bardzo dobry opisy marin, opisy kotwicowisk, jakieś zagrożenia jakie występują. Takich na przykład stron internetowych dotyczących właśnie informacji dla danego akwenu, czy też aplikacji na telefon macie więcej, nie tylko Navili. I z takich rzeczy głównie korzystamy i tam są informacje jakby najbardziej aktualne. Co jest największym źródłem wiedzy o trasie i przygotowaniach? No to właśnie tak jak już Staruszek chyba powiedział, nie? Właśnie głównie z tego korzystamy i tym się kierujemy, plus własna wiedza i doświadczenie, wyczucie, intuicja. Parę lat temu wziąłem Laguna 38 na Cykladach. Przyszło Meltemi i okropne było walenie fali od spodu o pomost między kadłubami. Czy u Was też to czasem występuje i jak to znosicie? To jest problem znany w katamaranach, dlatego jak kupujecie katamaran, to upewnijcie się, że ma duży prześwit między lustrem wody a właśnie laminatem po środku, szczególnie na łączeniu kadłubów. Natomiast Laguna, z tego co wiem, jest katamaranem, który ten prześwit ma jeden z największych w swojej klasie wielkościowej i jak widzicie przy odpowiednio dużej fali i tak może to tłuszczenie występować. To występuje głównie przy kursach ostrych, albo jeżeli płyniesz ostrym by the windem, ewentualnie jeżeli płyniesz w ogóle na silniku pod wiatr, pod falę, no to może wystąpić rzeczywiście. Natomiast jeżeli płyniesz dookoła świata, to pamiętajcie, że 90% trasy to jest płyniesz z wiatrem. Płyniesz for the windem, backstagiem, tam jest to jest swój taki główny kurs, w którym coś takiego jak tłuczenie nie występuje, bo nie płyniesz pod falę, tylko z falą. Może 10% będzie półwiatrem naszej trasy, może 15%, a by the wind taki ostry, no to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Nie pływa się jakimś ostrym by the windem długich przelotów oceanicznych. No czasem nam się zdarza, na przykład teraz płynąć by the windem, jakieś fragmenty krótkie, no bo teraz te wiatry są naprawdę z różnych kierunków. Ale jak widzicie, no teraz mamy taki spokojny ocean, że w ogóle to nie występuje, tak? Nawet jeżeli płyniemy ostrym by the windem, to nie ma żadnego tłuszczenia, bo tu jest dosyć płaska woda. Natomiast w przypadku rejsu dookoła świata to nie występuje. To bardziej jeżeli płyniesz jakieś krótkie kawałki, na przykład no właśnie cyklady, to wtedy tak, możesz coś takiego doświadczyć. Ale rzeczywiście były takie momenty, że płynęliśmy gdzieś tam ostrym kursem i ta fala uderzyła o stół w salonie, czyli o ten właśnie pomost od spodu. No to wtedy jest takie mocne boom i aż talerze na stole, że tam coś drgnie, ale
jak sobie z tym radzimy? No po prostu była fala i minęła fala. Jakoś nie jest to dla nas jakieś takie... To się prawie nie zdarza w naszym rejsie. Sporadycznie, naprawdę Czasem sporadycznie. się tam zdarza, nie mówię, że w ogóle, ale czasem się zdarza. Ja myślę, że jakbyś w tamtym momencie podał na przykład zwykłym monohulem, jakąś Bawarią czy Oceanisem pod tą falę, to tak samo byś tu kadubem, bo kaduby w tych jachtach czarterowych, takich hotelowych są bardzo szerokie i tak samo byś miał tłuczenie fali. Tak więc, no niestety w przypadku takich akwenów jak Grecja, Cyklady, Meltemi, te duże fale, no to tam to będzie występować. Ale tutaj w naszym rejsie raczej czegoś takiego nie ma. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie od Papa Whisky. Ponadto, o co chodzi z tą wiatracją? Przecież skoro zbliżacie się do równika, to powinniście być w strefie Passatu. No tak, Passaty są w tej strefie jakby zwrotnikowej, natomiast trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że na samym równiku występują tak zwane doldrumy. To są takie obszary, gdzie zupełnie zanika wiatr. Jak sobie zobaczycie na przykład na Windy, to bardzo dobrze widać. Zobaczcie sobie na przykład Ocean Spokojny, Pacyfik i zobaczycie, że cały równik przebiega taka niebieska strefa, czyli bezwieczna, też bardzo słabych No to wiatrów. też wynika z sił Corolisa, nie? Nie wiem, czy to z Coriolis'a, bo to bardziej huragany. To bardziej huragany po prostu nie występują na równiku, bo tam nie ma siły Coriolis'a. A to jest jakaś taka depresja, która... Bo tam się na równiku łączą dwa Passaty, te północne z południowymi. No i te doldrumy przez strasznie większą część równika występują. Natomiast tutaj to jest jeszcze ciekawa kwestia w okolicach Panamy, że to jest raz, że to jest właśnie strefa tych doldrumów, a dwa, że tu jest jeszcze taka, chyba to jest jedyne miejsce w ogóle przy równiku, że te Passaty się odkręcają w drugą stronę. Jak zobaczycie sobie właśnie na południe od Panamy, czyli tu gdzie jesteśmy, te Passaty właśnie już odwracają się w kierunku wschodnim. To odwrócenie Passatów występuje właśnie w tym sezonie, w którym teraz pływamy, czyli od maja do grudnia, bo gdybyśmy płynęli miesiąc wcześniej, to prawdopodobnie byśmy mieli wiatry właśnie korzystne, czyli takie wiatry, które wieją z wschodu na zachód, czy wręcz z Panamy ku Galapagos. Ale niestety trochę się spóźniliśmy i mamy te wiatry już przeciwne. To są dwie przyczyny, dlaczego tutaj, podsumowując odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj nie ma tych Passatów. Raz, że to jest właśnie strefa tych doldrumów, a dwa, że to jest taki ewenement na całym równiku właśnie tu przy Panamie, że te Passaty się tutaj zawijają. Jakieś takie dziwne ukształtowanie, nie wiem, czy prądy. Nie wiem, czego to wynika. Nie odpowiem teraz na to pytanie, ale jak zobaczycie sobie mapę wiatrów na Windy, to one się tu zawijają w zupełnie drugą stronę. No, niesamowite to jest. Słuchajcie, jeszcze taki króciutki update, co u naszego znajomego z jachtu przed nami, z Syrenki. Ostatnio się dowiedziałam, że w ogóle wiatromierz mu wysiadł, że nie działa, więc sytuacja tam jest coraz bardziej krytyczna, ale to staruszek bardziej z nim rozmawia, więc co tam u Johna? Dzisiaj rano pytałem się, rano był taki update, że John próbuje coś hasować, bo niestety jest zbytnio na północ od Galapagos, jest jakieś chyba 150 czy coś takiego mil na północ. Znaczy do Galapagos ma jeszcze 200 z kawałkiem, ale w osi takiej północ-południe to jest za bardzo na północ i próbuje się hasować, musi spłynąć na południe. No jest to trochę trudne, bo tam ma wiatry właśnie wiejące z południa, czyli musi pod wiatr płynąć, albo by the windem. No i próbuję to robić. Ostatnie info mam z rana, to była, nie wiem, może godzina 9, może 10, tam jest ileś godzin temu. Zapytam się go zaraz, co tam słychać. No, ja myślę, że John nie ma takiego dużego doświadczenia w pływaniu na żaglach. Ale z tego co wiemy, to wiatromierz mu wysiadł, tak? Tak, Ster, to jeszcze wczoraj wiatromierz. mówił. Nie, ster chyba jest okej, no bo steruje, natomiast Nie, w autopilot. sensie autopilot. Autopilot, tak. Autopilot. No robi postępy, bo jeszcze 2 dni temu miał chyba 300 mil, teraz rano miał chyba 220 już tylko do Galapagos. Tam jest nieduże postępy, ale jednak postępy, bo 40 mil w ciągu dnia to nie jest dużo. No ale jednak do tego Galapagos się zbliża, nie? Najgorsze jest to, że na wyspie Galapagos już cały czas jest jego dziewczyna. Już od 2 dni bodajże. No i cały czas na niego czeka, jakby biegnie już jej urlop, a Johna wciąż tam nie ma i myślę, że to jeszcze może zająć kilka dni dobre, nie? No, przykra taka historia Johna spotkała. Miejmy nadzieję, że wszystko się jakoś dobrze rozwiąże i dopłynie i nie minie Galapagos. No i miejmy nadzieję, że się spotkamy. Teraz jesteśmy od siebie jakieś 200 dobrych mil. Tak jak patrzyłam wstępnie, tak z 200 mil jesteśmy od siebie niestety. Więc gdzieś tam jest John. A jeżeli ktoś nie wie, kim był John, no to właściciel łódki Syrenki, który właśnie płynął z nami przez kanał panamski. Byliśmy złączeni z sobą burtę w burtę i po prostu jakoś tak się ze sobą związaliśmy, bo mieliśmy wspólny cel, właśnie Galapagos i tak właśnie sobie obiecaliśmy, że będziemy ze sobą w kontakcie, no bo właśnie tak jak mówię, łączy nas jedno i to samo
i też potem płynie na Polinezję, my trochę później płyniemy. Miejmy nadzieję, że uda się nam spotkać, wypić kawkę, herbatkę i porozmawiać już na spokojnie, ewentualnie pomóc w jakichś tam naprawach syrenki. Mam nadzieję, że się uda nam spotkać i jeszcze zobaczyć po takim długim jakby kawałku na oceanie. Tak. Czasem spotykasz ludzi, których gdzieś tam spotykałeś. Mieliśmy na kanale taką sytuację. Dobra, kochani, bardzo Wam dziękuję za przybycie, za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu razem z naszymi śmierdzącymi znajomymi. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za każdy komentarz wsparcia, miły komentarz, każde pytanko, na które właśnie mam nadzieję, że udało nam się jako tako odpowiedzieć. Zachęcamy do zadawania pytań, nie ma głupich pytań, mogą być tylko nasze jakieś głupie odpowiedzi. I co? I trzymajcie się i widzimy się już jutro w którym odcinku? 7? Czy 8? Czy nawet nie wiem. Staruszek zepsuł! Miałeś jedyną rolę tutaj. 7? Nie, to jest 7. Okej, 8. Dobra, Dobra, 8, słuchajcie, sorry. staruszek już trochę nie kontaktuje tutaj. Nie, po prostu Kończymy ten odcinek Zgubiłem i rachubę. widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Pacyfiku. Ósmym. Pa, pa! see you.